Dzień dobry. Po wczorajszym całym dniu deszczu w Warszawie wreszcie wyszło piękne słońce. I tak będzie do 20:25, ponieważ nagrywam to wideo w maju i to jest właśnie godzina zachodu słońca w Warszawie. Ale czy chcielibyście, żeby ten dzień trwał jeszcze dłużej? Zabiorę Was w takie miejsce na północ Europy. Ostrzegam jedynie, będą skutki uboczne. Zabieram Was dzisiaj do Islandii, jednego z najmniejszych i najbardziej na północ wysuniętych krajów Europy. Koło podbiegunowe zaczyna się zaledwie 2 stopnie dalej na północ niż Reykjavik, a że oś Ziemi latem przechyla się w kierunku Słońca, to w Islandii od maja do połowy sierpnia słońce w zasadzie nie zachodzi. Teraz w maju ciemno jest jedynie przez 4 godziny. A miało być piękne słońce. To znaczy słońce jest, tyle tylko, że za chmurami, które widzicie za moimi plecami. No i trochę wieje, no ale to akurat na Islandii nic nowego. Tyle tylko, że jest 23 z minutami i wciąż jest jasno. To jeszcze nie jest prawdziwa biała noc, bo biała noc będzie mniej więcej za miesiąc w połowie czerwca i wtedy przez całą noc na Islandii będzie tak jasno, jak widzicie to teraz. Spójrzmy na zegarek. Jest 1:00 w nocy. A tymczasem w Reykjaviku wciąż jest tak w połowie jasno, w połowie ciemno. I tak będzie do mniej więcej 5:00 rano, kiedy znowu zrobi się jasno. Co ciekawe, na ulicach, jak widzicie, jest jeszcze trochę samochodów. Przed chwilą nawet przejeżdżał rower. A z drugiej strony, w dzielnicy, w której jestem, położonej całkiem niedaleko centrum miasta, o 21:00 zamknęły się wszystkie sklepy, wszystkie restauracje i nawet stacja benzynowa. Dlaczego tak się dzieje, że w środku nocy tu w Reykjaviku jest w zasadzie jasno? Zobaczcie. Każdego roku północna półkula Ziemi przechyla się w stronę Słońca od kwietnia do sierpnia, a odwrotnie od września do marca. Skutek jest taki, że na półkuli północnej lato jest w czerwcu, lipcu i sierpniu, a na półkuli południowej w grudniu, styczniu i w lutym. Na biegunach Ziemi jest więc całkowicie jasno przez pół roku i całkowicie ciemno przez kolejne pół roku. Mieszkańcy Islandii mają więc wszystko albo nic. Latem noc ma maksymalnie 4 godziny, ale już zimą jasno jest zaledwie przez 4 godziny. I to jest właśnie ten skutek uboczny, o którym mówiłem na początku. Dużo słońca sprawia, że Islandczycy należą do jednych z najszczęśliwszych narodów na świecie. W 2021 roku w rankingu World Happiness Report autorstwa ekspertów ONZ i Columbia University Islandia zajęła 4. miejsce za Finlandią, Danią i Szwajcarią. Ale skoro obowiązuje zasada wszystko albo nic, to w zimie jasno jest zaledwie od 11 do 15. To jeden z powodów, dla których w Islandii jest też wiele osób cierpiących na depresję. Według badań sprzed kilku lat może to być nawet 10% społeczeństwa. Lato na Islandii ma swoje minusy. Wystarczy, że jest tak jak dzisiaj, czyli chmury, deszcz i wiatr i cały urok Islandii dla Europejczyków znika. Wybierając się tutaj, pamiętajcie o zabraniu ciepłych rzeczy. Latem średnia temperatura wynosi od 10 do 15 stopni, ale może być też tak jak teraz, czyli około 5. Dlaczego w takim razie Islandczycy są szczęśliwym narodem? Bo potrafią poradzić sobie z problemami. Począwszy od tych najprostszych. Jak spać, kiedy noc jest biała? Wystarczy mieć w domu zasłony. A jak przetrwać zimę w ciemnościach? Biorąc witaminę D3, pijąc olej z wątroby dorsza, dużo biegając lub chodząc na basen, zdrowo się odżywiając i jedząc dużo lodów. Białe noce sprawiają, że na Islandię przyjeżdżają tysiące turystów, a dokładniej każdego roku gości jest 3 razy więcej niż mieszkańców wyspy. Wiele osób wynajmuje samochód i w czasie białych nocy jeździ po całej wyspie. I oczywiście fotografuje, bo takich zdjęć jak tutaj nie ma nigdzie indziej. Z czego jeszcze znana jest Islandia? Ze zdrowego, naturalnego jedzenia. Islandczycy jedzą najwięcej na świecie ryb i dużo jagnięciny oraz owoców morza. Ryby są zresztą towarem eksportowym. Na wyspie nie ma zbyt wiele dużych miast. Jest za to całe mnóstwo przyrody, choć nie ma lasów. Islandia jest najrzadziej zaludnionym krajem na świecie. Na 1 kilometrze średnio mieszkają zaledwie 3 osoby. Islandia nie ma swoich kolei ani swojego wojska.
Ma natomiast 15 czynnych wulkanów i 10 000 migrantów z Polski. Jest godzina prawie 5 nad ranem. Na Islandii znów zaczyna robić się jasno i zaczyna się nowy dzień. I znów wieje. Muszę przyznać, że jest to całkiem fajne uczucie, taka biała noc, chociaż mój mózg kompletnie chyba jeszcze tego nie ogarnia. A wy, czy mieliście okazję kiedyś być na Islandii i przeżyć taką właśnie białą noc? Podzielcie się swoimi komentarzami, czekam na nie. Czekam także na lajki pod tym filmem, jeśli wam się podobał. A skoro o słońcu mówimy, to polecam wam także nasz inny film z zupełnie innego miejsca, z miasta, w którym jest najwięcej słonecznych dni w roku. Link do tego filmu znajdziecie teraz na górze ekranu. Subskrybujcie też nasz kanał i powiedzcie o nas swoim znajomym. Do zobaczenia, chociaż w zasadzie, skoro jest 5, powinienem powiedzieć dzień dobry.